7 dzień Medellin. Jadę właśnie do centrum poszukać jakichś ubrań, bo za 2 dni wyjeżdżam do miejscowości Jerico na wolontariat w hostelu. Tam jest w sumie ciepło, podobno, ale jest to teren górzysty, więc no w sumie Medellin tak samo. Jest tak jakby w dolinie. No i na górach, taka jak to mówią Balia. Poranki i wieczory są dość chłodnawe, więc muszę kupić jakąś bluzę i leginsy. Bo byłam 5 miesięcy na Karaibach i nie mam prawie nic. Mam jedne spodnie takie luźniejsze, długie i jedną bluzę i to jest wszystko. Więc muszę iść coś znaleźć. Pójdę do dzielnicy, która jest uznawana za centrum. I tam jest dużo różnych jakichś straganików, podobno jakieś małe sklepy, mam nadzieję, że coś znajdę. Jadę motorem. Tutaj na szczęście w Kolumbii jeżdżą normalne motory, bo w Dominikanie jeżdżą takie pierdki. Mam ochotę się przejechać na normalnym, porządnym motorze. Więc zamawiam zaraz Ubera. Uber w Kolumbii jest nielegalny. Jak jeździ się w samochodzie, to trzeba usiąść z przodu, żeby wyglądać jako znajomy, powiedzmy, w razie kontroli policji. Tak, a motor, no to możemy wyglądać jak para. Ale jest nieoficjalny, nie jest legalny, więc no tak to tutaj wygląda. Mogłabym też pojechać metrem, ale mam ochotę na małą dawkę adrenaliny. Te sklepy się nie kończą i nie wiem już, w którą stronę mam iść. Wszystko tu jest. Oglądałam na jakimś vlogu, że ludzie w Medellin nie chodzą w krótkich spodniach, że jak ktoś jest w krótkich spodniach, tak jak ja, to jest turystą. I teraz się oglądam i oni naprawdę mają wszyscy długie spodnie albo długie spódnice. Bo mają taką teorię, że krótkie spodnie są na plaży, a nie do miasta. A tutaj nie mają plaży, więc nie noszą ich. No i faktycznie chyba jestem jedyną osobą, która ma gołe nogi. Pięknie. Wow. Medellin jest cały zielony. Drzewo na drzewie, roślinka na roślince, kwiat na kwiecie. To jest miasto wiecznej wiosny. Tak to nazywają Medellin. Miasto wiecznej wiosny. No, nie wszyscy mają długie spodnie. Ha. A propos długich spodni i nóg gołych, tak, o których mówiłam, że ja mam właśnie. Zdarzyło się w Polsce, że ktoś mi powiedział: o, masz grube nogi. A tu mężczyźni co mówią? Ale masz super nogi.
duże uda. Takie seksowne. Wszyscy się za tobą obracają. No bardzo możliwe, że też się obracają, bo jestem blondynką. Ale tutaj albo w Dominikanie właśnie słyszałam komplementy, że mam piękne nogi. Więc te same nogi, zależne od środowiska, w których się jest. Jednym się podobają, innym nie. Więc problem jest w nogach? Nie, w ludziach, którzy na nie patrzą. Zmieniłam środowisko i nagle są przepiękne. No, bo to nie problem diamentu, że ktoś go myli z cyrkonią, tylko człowieka, który dokonuje wyborów albo oceny. Jak diament leży koło cyrkonii i ktoś go pomyli z cyrkonią, to diament traci wartość? Nie. Człowiek po prostu dokonał złego wyboru. Grube nogi. Nie znacie się. W końcu trafiłam do miejsca, gdzie są idealne. Zakupy zrobiłam, standardowo przegięłam, ale tak kupiłam tylko to, co potrzebuję. Może za dużo potrzebuję po prostu. Dawno nie robiłam zakupów z powodu finansowych i ograniczonej ilości miejsca w walizce. Bo nie chcę mieć dużo rzeczy. A w każdym miejscu, w którym jestem, to zostawiam dużo ciuchów. I albo ja je rozdaję ludziom, którzy wiem, że potrzebują, albo proszę ludzi, na przykład z którymi mieszkałam, albo u których mieszkałam, żeby je rozdali potrzebującym. Na Wymiorku jak byłam, rozdałam, na Dominikanie też porozdawałam. Byłam coraz mniej. A to była fajna nauka. Rozdawanie ciuchów to była fajna nauka. Nie przywiązywania się do rzeczy, miejsc, ludzi. Przez to im było łatwo odpuścić mojego Twin Flame'a. Bliźniaczy płomień. Ja jestem zaskoczona Kolumbią. Zupełnie inaczej sobie ją wyobrażałam. Starałam się nie wyobrażać. I Medellin tak samo jestem zaskoczona. Nie wiedziałam, że jest tak piękny. Szczególnie nocą z góry. No i faktycznie to jest drzewo na drzewie, roślinka na roślince, jest przezielona. Nie wiem, czy to będzie widać to piękno Medellin, ale spróbuję. To jest miasto jak miednica, nie wiem jak to przetłumaczyć, że jest w dolinie i rozciąga się po góry. Wow! Ona jest piękna nie tylko z góry, jak się patrzy z lotu, tak, ale też z dołu na te góry miasta. I ta ilość drzew i kwiatów, wow! Mega. To jest rzeka Medellin, Rio Medellin.
czyli jedzonko. Wegetarianie mają się tu trudno w Kolumbii, bo nie jedzą bardzo dużo mięsa. Mam sałatkę i frytki. Nic zdrowego. Ale frytki kosztują 8 zeta w przeliczeniu, a sałatka około 7, czyli 15 za takie coś. I eso. Tak wygląda bar. Właściciel hostelu, w którym byłam, napisał mi właśnie, że o nim zapomniałam. To ten ostatnio mi się prawie oświadczył na wzgórzu Pikachu. Mówiłam mu, że jest red flagiem, bo zna mnie 2 dni czy 3 i już chce, żebym mu urodziła dzieci i z nim była i wszystko mi chce oddać. Jedna wielka czerwona flaga niedojrzałości emocjonalnej, jak możesz wiedzieć po 2 dniach, że chcesz komuś, czy po jednym nawet, oddać wszystko, co masz. Nie wiesz, kim on jest, nie znasz go, nie wiesz, co lubi, jaką ma wizję przyszłości, a już chcę wszystko oddać, bo zauroczyłeś się w tym, jak wygląda i ewentualnie jaka energia ode mnie bije. No jak mały chłopczyk. Zapomniałam o mnie. Dojrzeli mężczyźni nie piszą takich rzeczy. No, jedzonko było dobre, sałatka była słodka, tam było mango, biała kapusta, marchewka. Takie tam przypomina mi trochę naszego polską mówią Kolesław. Idę pracować. Potem się może spotkam ze znajomą, którą poznałam w pierwszym hostelu, która gdzieś tam tworzy muzykę, tworzy aplikacje dla podróżników. W przyszłości będzie multimilionerką z tej aplikacji, bo aplikacja pokazywała mi szkic. No mega się zapowiada. Będzie super. Także trzymam kciuki za nią. Idę przeprowadzić psychoterapię mojej znajomej Kolumbijce. Uwielbiam moją rolę w tym świecie. Zawsze jak komuś jest przykro, to płaczę tu na ramieniu. Założyłam ciuchy, które dzisiaj kupiłam. Spodnie. Bluzeczkę. Wykonane w Medellin. Jestem prawdziwą Kolumbijką. Łącznie jakieś 45 zł chyba. W Kolumbii wiele osób pracuje na ulicy. Prostytucja. Tutaj akurat panie z dziećmi wykonują różne rękodzieła. Głównie są to koraliki. Sprzedaż narkotyków i paserstwo. Ten Medellin, szczególnie El Poblado, to jest naprawdę jedna prostytutka na drugiej. To jest hit. W życiu czegoś takiego nie widziałam. No są piękne, nie można powiedzieć. To są wypachnione, wystrojone w balsamach świecących i stoją, kuszą wzrokiem, tyłkami kręcą. Wszędzie, na ulicach, we wszystkich barach, klubach. No po prostu to jest niesamowite. Tak sobie codziennie. Młode i nie tylko młode, bo dziewczyna, z którą tu jestem w hostelu, no nie jest do końca młoda. Tak co wieczór chodzą na zarobek. Taka ich kultura. Widok niezły, bo naprawdę ich jest setki. A są pewne wytyczne tutaj w Medellin, jakich rzeczy nie robić i unikać. Nie rzucaj się w oczy, co niestety
jest dla mnie niemożliwe, bo jestem blondynką i rzucam się w oczy. Mówią też, żeby nie wychodzić około 18 z hostelów czy hoteli. No to się mi nie udaje, ani razu mi się to nie udało. No ale tutaj El Poblado jeszcze tak do 23 podobno jest w miarę bezpieczne. Potem wiadomo, jak ludzie stosują różne używki, to się im włącza chęć. I bardziej tu mi powiedzieli, żebym uważała, bo tutaj jest też wciąż kultura macho. Niektórzy mężczyźni mogą chcieć mnie sobie zawłaszczyć. To w taki sposób, ale nie, że jakieś strzelaniny, czy nie wiem, porowania i tak dalej, bardziej to w tej kwestii. Działam się od jednego Kolumbijczyka, dlaczego jest tutaj taka młoda, że dziewczyny są takie zrobione, bo naprawdę biust, usta, twarz, tyłki mają takie wielkie, znaczy ładne, tak, ale no wszystko jest zrobione. Skąd się to wzięło? Bo kiedyś każda z nich marzyła o tym, żeby zostać wybrana przez gangstera. A gangsterzy chcieli mieć piękne dziewczyny. No a piękna dziewczyna kojarzyła się im dorodnie tu, dorodnie z tyłu. Więc wszystkie zaczęły się na takie produkować, żeby zostać wybraną przez gangstera. Wierzą w to, że to jest piękno. No pięknie wyglądają, tylko że oprócz tego piękna tu zewnętrznego trzeba jeszcze mieć piękno tutaj. A w większości one polegają tylko na tym fizycznym pięknie. I panowie z całego świata przylatują do Medellin, żeby sobie poużywać właśnie te panienki. Do tego, no wiadomo, jest tu kokaina, bo one stoją wszędzie, no to jest już po prostu tak, z tego słynie Medellin, życia nocnego, z dziewczyn stojących na ulicach, zaczepiających ciebie, więc jak ktoś jest niedowartościowany, to mu się na pewno super zrobi, jak dziewczyny będą zaczepiać, mrugać do nich i tak dalej. Będzie się czuł taki. A jeszcze mi powiedzieli, bo tak dużo osób sobie myślała, w Kolumbii to pewnie każdy bierze narkotyki, no właśnie nie. W sumie wszystkich, których poznałam, mówili, że nie próbowali nigdy i ich to nie ciągnie, że ludzie sobie tak myślą, że oni tutaj wszyscy biorą, ale generalnie z tego, co mi mówili, to dla nich jest najgorszy sort, a reszta jest na eksport, bo na tym zarabia przecież Kolumbia, odstawiają najgorsze ochłapy. Reszta idzie dla ludzi ze świata. Ja też w sumie jestem tutaj co tydzień i nie zdarzyło mi się ani razu, żeby, nie wiem, ktoś mi to zaproponował na ulicy albo cokolwiek, nie. Muzyka cały czas leci. Ale o dziwo tu jestem w hostelu, który jest w samym centrum, a po prostu tego życia nocnego. A no wczoraj tu byłam pierwszą noc i spało mi się najlepiej. No bo jestem też sama tutaj, tylko z tą dziewczyną, która aktualnie jest w pracy. Że po prostu, no ja lubię taką muzykę elektroniczną, a dwa, nie wiem, że ten beat mnie usypia. Albo już jestem tak zmęczona po tej reszcie hosteli, że już padam. Chciałam pokazać, co kupiłam, a ile to kosztowało tam na tych bazarkach. Ale to wygląda jak piżama teraz, jak leży. Oprócz tego, co mam na sobie, to już mówiłam, taki top i spodnie. One kosztowały, przeliczając na polskie, 35, top dyszkę. Zrobione w Medellin. Spodnie kupiłam w komplecie z t-shirtem i on wychodzi tym białym tu. On wyszedł 2 dyszki, bo razem zapłaciłam za to 55. Skarpetki, moje ulubione zawsze stopki, po 4 ziko wyszły, bo 4000. Ta bluzka tak samo, to jest ta sama, którą mam na sobie, tylko w wersji białej i ona kosztowała dychę. I spodnie długie z takimi tu rozcięciami. One są super, to wyglądają trochę jak piżamy, ale nie umiem pokazywać. Ja jestem słabym kamerzystą. Słabym kamerzystą, ale dobrym podróżnikiem. No, wyglądają trochę jak piżama, no. Ale nie są. Są takie fajne, przewiewne. O. Made in Medellin. I będę wyglądała jak dziewczyna z Medellin, bo są długie. Tak jak mówiłam wcześniej, a w Kolumbii, przynajmniej tutaj w Medellin, nosi się długie spodnie, bo nie ma tu plaży. Taka jest teoria Kolumbijczyków.
W sumie to dawno nie kupowałam tak tanich ciuchów, ale no cóż, tak wygląda życie w podróży i życie, które się buduje od zera. Od zera do milionera. A jeszcze coś chciałam pokazać. Tak już wiem co. Z tego się najbardziej cieszę. Poncho! Tego nie kupiłam akurat na bazarku. To kupiłam w tej dzielnicy, w której byłam wcześniej. Laurales, o ile się nie mylę. I to też, tak, ja jestem Polaka Kolumbiana, więc mam poncho. Jestem polską Kolumbijką. Tradycyjne kolory, jest przepiękne, nie jest sztuczne, będzie cieplutkie. Z tym poncho też jest dobra historia, bo no ja jestem u siebie, tak? W końcu moja dusza dotarła do domu swojego, który mnie wołał, odkąd byłam małą Manią. I tutaj co chwilę mi się różne, że tak powiem, kody do duszy pobierają, tak? Ta antenka w głowie. I przyszły mi pewne wizje, a tak jakby no bardzo duży przełom po prostu w mojej głowie, w świadomości, we wszystkim. I powiedziałam sobie, okej, zapisałam sobie oczywiście to wszystko. To jest po prostu jakby plan mojej duszy przyszedł do mnie po raz kolejny, taki już bardzo konkretny, I powiedziałam sobie, okej, dobra, tak sobie pomyślałam, tylko to teraz muszę iść do sklepu gdzieś tam dalej i kupić poncho, jako jakby pieczątkę tego, że jest to Kolumbia, zostaje tu, nie wiem jeszcze jak to będzie, bo mogę to być maksymalnie pół roku. I pomyślałam sobie tylko o tym, bo wiedziałam, że tam parę przecznic dalej jest sklep, w którym to poncho będę mogła kupić. I nie minęło kilka chwil po tym, jak zapisałam właśnie to, co tam przyszło do mojej głowy, do mojej duszy. I obróciłam głowę w lewo, bo siedziałam wtedy, kawę piłam, obróciłam głowę w lewo i podjechał wóz z kapeluszami, z ponczami i tak dalej. I po prostu dostałam pod nos to, co ledwo pomyślałam tylko. To była po prostu taka, no, synchroniczność. Akurat w tym przypadku w takiej postaci, bo synchroniczności to nie są tylko liczby 11, 11, 12, 12, 333, ale też i sytuacje, które potwierdzają nam to, że myślimy właściwie, czujemy właściwie, ludzie, których poznajemy, sytuacje, słowa, piosenki, wszystko. I tak jak tutaj, tylko pomyślałam i od razu to przyszło. To było niezłe. No ja muszę napisać mojej znajomej Kolumbijce, że dotarłam bezpiecznie. No, sytuację mam przerąbaną. Będziemy jutro kombinować około 600 zł na zapłacenie jej hostelu. Nie wiem, jak to zrobimy. Zaproponowałam jej, że mogę jej dać mój zegarek, a jak już zostanie milionerką, to mi kupi inny. Bo z tym i tak nie mam jakichś dobrych skojarzeń. Dostałam go na 30, ale moim marzeniem 30-kowym był nie zegarek, nie potrzebowałam go, tylko sprzęt DJ-a, ale ktoś znał lepiej przepis na moje szczęście i postanowił kupić mi zegarek. No, tak ludzie pod przykrywką dobra dla ciebie realizują swój przepis, nie słuchając tego, co naprawdę ty chcesz. Więc no, jego. A propos tego zegarka, to miałam urodziny i organizowałam, no dość spore. Powiedziałam znajomym, że jak chcą mi coś przynieść, to żeby nie wydawali kasy na alkohol, no bo w Polsce jest taki zwyczaj, tylko żeby że mogą mi się dołożyć do mojego marzenia, czyli zakupu sprzętu DJ-skiego. No ale moja narcystyczna znajoma miała ona lepiej wiedziała, co ja chcę. Lepiej znała moje marzenia i poprosiła, za moimi plecami zorganizowała zrzutkę na zegarek, którego nie potrzebowałam. Miałam nadzieję, że sobie kupię sprzęt DJ-ski, który faktycznie był moim marzeniem. I gdyby ona znała mnie i faktycznie nie słuchała, to nie robiłaby takiego prezentu. To był prezent, który wyszedł z niej i ona chciała zapewnić swoją potrzebę przepisu na moje życie. Prawdziwa przyjaciółka słucha tego, co potrzebujesz, a nie ma swoją wizję na twoje życie i lepiej wie, co potrzebujesz. Dlatego oddam jej ten zegarek. Mam nadzieję, że sprzeda go i będzie mogła opłacić. Na pewno nie całość. Mamy tam jakiś plan dalej, co będzie robić. Ale chociaż na inwestycje czegoś, co musi kupić, żeby zarobić więcej pieniędzy. Oddam jej, bo nie potrzebuję go.
to jest tylko rzecz materialna, a ona jest w sytuacji stresującej bardzo. Nie jest dziewczyną, która chodzi na ulicę i się sprzedaje, więc tym bardziej jej pomaga. A wiem, co to znaczy nic nie mieć, bo jak byłam na Dominikanie, to też miałam moment, w którym nie miałam nic i ktoś mi pomógł, więc teraz mogę jakby spróbować chociaż pomóc komuś innemu. Zostały mi jeszcze 2 nocki i lecę do innej miejscowości robić wolontariat.